Wydawnictwo Nowa Baśń przedstawia Erin Hunter. Bambusowe Królestwo. Ocaleni z potopu. Prolog. Orchidea z wzrastającego drzewa sięgnęła do kolejnego uchwytu i za pomocą pazurów wciągnęła się na śliskie zbocze. Deszcz przemoczył jej gęste futro aż do skóry, a panda marzyła tylko o tym, by się otrzepać, jednak nie mogła tego zrobić. Gdyby puściła uchwyt... Orchideo, uważaj! Panda spojrzała w górę w ostatniej chwili. Kępa pędów bambusa, połamanych przez bezlitosną ulewę, spadała w jej stronę po zboczu. Grube łodygi chłostały ziemię. Orchidea wrzasnęła i rzuciła się na bok. Miała wrażenie, że bambus odpowiedział na jej krzyk, smagając powietrze tuż przy jej uchu. Panda znów zaczęła się zsuwać, ale udało jej się chwycić dobrze ukorzenionego drzewa i spojrzeć w dół. Pędy staczały się niebezpiecznie blisko korzenia, który jednak zdążył w porę zmienić trasę tak, by w niego nie uderzyły. Orchidea patrzyła, jak bambusy odbijają się od krawędzi klifu, z pluskiem wpadają do wezbranej rzeki i natychmiast zostają wciągnięte przez szalejący prąd. Panda zatrzymała się na moment, przyklejona do pnia drzewa, by złapać oddech, gdy jej partner wspinał się do niej z grudami błota i liśćmi przyklejonymi do czarno-białego futra. Strugi deszczu uderzały orchideę w tył głowy. Całe bambusowe królestwo zdawało się uciekać od wylewającej rzeki i cieknącego błota, które zastąpiło miękki mech i wygodne skały, gdzie można było się wylegiwać w popołudniowym słońcu. Po suchym terenie rozproszyły się stworzenia, które próbowały uciec od podnoszących się wód. Orchidea zauważyła nieopodal pantkę rudą z puszystym ogonem pokrytym grubą warstwą błota, w panice próbującą wspiąć się na jedno z drzew. Bardzo chciała jej pomóc, ale nic nie mogła zrobić. Musiała chronić swoje młode. O wiele dalej nie zajdziemy. Niedługo nadejdą młode. Czuję to. Znajdziemy jakieś bezpieczne miejsce. Popatrz! Tam jest półka skalna! Jej nie zmyje woda! Musimy przejść jeszcze kawałek! Orchidea przytaknęła ponuro i odwróciła się, by ruszyć dalej. Odepchnęła się silnymi tylnymi łapami, by sięgnąć do kolejnego uchwytu na tej śliskiej ścieżce. Miała nadzieję, że jej partner miał rację. Nic już nie było pewne. Być może całe bambusowe królestwo zostanie zmyte przez wodę. Nie miała jednak innego wyjścia niż się wspinać, więc szła w górę, łapa za łapą po zrujnowanym stoku. Utkwiła spojrzenie w półce skalnej. Byli tak blisko, że już wyobrażała sobie twarde podłoże pod łapami. Być może będzie tam jakieś schronienie, stabilne drzewo albo niewielki nawis, pod którym będzie mogła sprowadzić na świat maluchy, bez obaw, że zostaną porwane przez wodę. Hej! Nieznajomy, wrzaskliwy głos rozległ się nad głową orchidei. Panda spojrzała w górę, wstrzymując na moment oddech, gdy oślepił ją deszcz. Patrzcie! Pandy! Orchidea zamrugała, by pozbyć się wody z oczu i zobaczyła gromadę przemoczonych kształtów o długich ogonach, przyczepioną do chwiejących się gałęzi drzewa. 10 małp, konkretnie Roxelan złocistych, być może tylko tyle zostało z ich gromady, patrzyło z góry na orchideę i korzenia. Ich dziwne, błękitne twarze były wykrzywione w złości wokół pękatych nosów, a odsłonięte wargi obnażały ostre zęby. To wszystko wasza wina. Jedna z nich, ponad odgłosami deszczu, wskazała długim paluchem na niedźwiedzie. Mieliście nas ostrzec. Ale sami nie wiedzieliśmy! A gdzie wasz smoczy mówca? Orchidea spięła się, gdy zobaczyła, że małpy zaczynają schodzić z drzew. Najpierw powoli, potem coraz szybciej, przeskakując z pnia na pień, jakby były tak wściekłe, że nie dbały o to, czy się poślizgną i spadną. Dlaczego on nie powiedział nam, co się wydarzy? To nie wina Zachoda! Korzeń powoli przedzierał się przez błoto, by stanąć pomiędzy nadciągającymi małpami a swoją partnerką. Wspaniały smok! Nic mu o tym nie mówił! To kłamstwo. A przynajmniej nie wiemy, czy to prawda. Gdzie się podziewa zachód z głębokiego lasu? Rzewna stopa nie żyje. Jedna z małp zeszła już na dół i stanęła, chłoszcząc ziemię ogonem. Że serce nie żyje. Tylu z nas umarło. A wszystko dlatego, że pandy na to pozwoliły. To one nam to zrobiły. Od teraz nie będziemy was słuchać. Brać ich! Uciekaj! Korzeń wrzasnął, gdy małpy rzuciły się na nich, rozpryskując błoto. Orchidea odwróciła się i skupiła spojrzenie na półce skalnej. Jeśli uda jej się tam dotrzeć, wczepić łapy w ziemię i pozwolić, by małpy ją dogoniły, mogłaby rozgnieść je w szczękach. Gdy się obejrzała, zalała ją fala przerażenia. Korzeń został w tyle. Korzenio, nie!
ale jej partner mierzył się z małpami, warcząc, gdy na niego skakały. Złapał jedną z nich zębami za ogon i wyrzucił na kilka długości niedźwiedzia gwałtownym potrząśnięciem głowy. Ale gdy tylko to zrobił, inne wskoczyły mu na plecy, chwytając go za futro i uszy, gryząc i drapiąc. Orchidea szykowała się, by do niego pobiec, ale wtedy łapy korzenia się poślizgnęły. Te kilka chwil zdawało się trwać wiecznie. Korzeń, mimo upadku, nadal wił się w błocie, próbując uwolnić się z uścisku małp. Gromada odskoczyła od niego, gdy zaczął się staczać, ale korzeń nie mógł się zatrzymać. Huknął w krawędź klifu, tak jak wcześniej pędy bambusa. Siła uderzenia przyprawiała o mdłości, nawet z dużego oddalenia. Korzeń runął w dół i wpadł w powodziową kipię. Przez moment biało-czarne futro pobłyskiwało na powierzchni, po czym zniknęło. Orchidea wydała z siebie pełen żalu wrzask, zagłuszony przez szalejącą wokoło ulewę. Niemal miała nadzieję, że małpy rzucą się na nią, że kilka z nich pokona, zanim sama spadnie, ale małpy ucichły, zgromadziwszy się na wysokich gałęziach. Zanim się zorientowała, zniknęły, a ona została sama. Czy to głos korzenia przebił się przez jej szok? A może to jej własny głos, albo coś zupełnie innego? Skądkolwiek przyszedł, miał rację. Orchidea zostałaby sama tylko wtedy, gdyby nie ocaliła swoich młodych. Musiała dostać się na tę półkę. Wspinaczka była trudna, ale panda nie mogła zrobić sobie przerwy. Musiało jej się udać dla korzenia. Dla młodych. Gdy jej pazury w końcu poczuły twardą skałę i udało się jej wciągnąć na postrzępioną ścieżkę na szczycie półki, jej nogi trzęsły się tak bardzo, że niemal się przewróciła. Ale tuż przed sobą zobaczyła coś, co sprawiło, że jej serce zaczęło śpiewać z bolesnej ulgi. Jaskinia. Wyglądała na głęboką i solidną. Była osadzona w sercu górskiego szczytu. W mięśnie orchidei wstąpiła nowa siła. Pośpieszyła więc obwąchać wejście. Jaskinia nie była sucha. Teraz już nic w bambusowym królestwie nie było suche. Być może już nigdy nie będzie, ale stanowiła osłonę przed smagającym deszczem. Będzie w niej cieplej. Będzie bezpiecznie. Wbiegła do środka tak głęboko, jak tylko mogła, aż zrobiło się zbyt ciemno, by cokolwiek mogła zobaczyć. Poczucie kamienia pod łapami uspokajało ją. To będzie idealne miejsce, by urodzić młode. Ale... Głęboko w jaskini poczuła zapach, który przyprawił ją o ciarki. Zapach krwi i rozszarpanego mięsa. Weszła do kryjówki drapieżnika. Światło w jaskini zbladło jeszcze bardziej. Orchidea się odwróciła. Coś przeszło tuż przed wejściem. Coś większego niż panda. Jego sylwetka niemal zasłoniła bladoszary brzask nieba dochodzący z zewnątrz. Orchidea przykucnęła, obnażając zęby. Będzie bronić swoich młodych, niezależnie od tego, czymkolwiek okaże się to stworzenie. Gdy jej oczy przywykły do ciemności, zdała sobie sprawę, że jeszcze nigdy nie widziała takiego zwierzęcia. Olbrzymie, z wielkimi łapami i długim ogonem, ale nie tak okrągłe jak niedźwiedź. Nie miało też gęstej sierści lamparta. Było gładkie. Dwoje ogromnych, jasnożółtych oczu błyszczało osadzone w twarzy pełnej czarnych i pomarańczowych pręg. Bestia wkroczyła do jaskini.